Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o wyborach prezydenckich, o tym, jak radzą sobie obecni kandydaci i jakiego prezydenta tak naprawdę chcemy sobie wybrać. O jakim prezydencie marzą Polacy. Czy jest przestrzeń dla jakiejś nowej postaci, która jeszcze może się pojawić i odnieść sukces w tych wyborach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, bo to dzięki Państwu ten program tak często mogę prowadzić. Jeśli słuchacie regularnie Układu Otwartego, a nie jesteście patronami, może rozważycie, by dołączyć do tego fantastycznego grona i zostać współtwórcą Układu Otwartego. Możecie to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Serdecznie do tego namawiam. Pozdrawiam wszystkich mecenasów Układu Otwartego, a teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Marcin Duma, szef Fundacji Ibris. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Marcinie, jak idzie kampania? Czy wszystko już wiemy? Czy już wszystko jest ułożone? Mamy dwóch głównych kandydatów. Jeden ma przewagę, drugi go goni. Tu już się nic wielkiego nie wydarzy? Czy tak naprawdę nic jeszcze nie wiemy? Zacznijmy, że ta kampania, którą teraz obserwujemy, właściwie jest kampanią nieoficjalną, bo wybory wciąż nie są ogłoszone, a zatem ta kampania w takim rozumieniu legalistycznym, to ona jeszcze się nie zaczęła. Natomiast oczywiście, biorąc pod uwagę jakby funkcjonalne spojrzenie na to, no ona już trwa i to dosyć dobrze. Właściwie chyba wiemy dzisiaj to, co jeszcze do niedawna nie było zupełnie jasne, a mianowicie jaka będzie stawka kandydatów głównych sił politycznych. Czyli dzisiaj wiemy już, kogo wystawi Trzecia Droga, wiemy, kogo wystawi Platforma Obywatelska razem ze swoimi koalicjantami tworzącą Koalicję Obywatelską. Wiemy, kogo wystawi Lewica, wiemy, kogo wystawi Konfederacja, chociaż to wiemy chyba od najdłuższego czasu, jeśli chodzi o ten wyścig. Mamy też kilku takich kandydatów, którzy nie mieszczą się w tym prostym podziale partyjnym, ale są to raczej kandydaci, którzy będą upiększać nam tę kampanię, a nie koniecznie tacy, którzy mają jakieś ogromne szanse zyskać poparcie Polaków albo zainteresować wyborców. Więc tak naprawdę rzeczy, których nie wiedzieliśmy, dzisiaj już wiemy i możemy się skupić nad tym, jak będzie wyglądał ten wyścig. I tu dwa słowa. Wydaje się dzisiaj, że jesteśmy na kursie i ścieżce do tego, żeby móc spokojnie powiedzieć, że prawdopodobnie będzie się to zamykało w naszym zwykłym, tradycyjnym, polaryzacyjnym podziale, czyli kandydat PiS-u i kandydat Koalicji Obywatelskiej. No i tak jak w poprzednich, tak jak w wyborach, 8 lat temu, jest tu pewne podobieństwo. Jest jeden oczywisty faworyt, kandydat Platformy, Rafał Trzaskowski, i kandydat nieznany, stosunkowo nieznany. No dziś już zyskuje rozpoznawalność, ale taki spoza mainstreamu, chociaż popierany i wybrany tak naprawdę przez mainstreamową partię. Andrzej Duda to był w 2015 roku, a dzisiaj jest Karol Nawrocki. Nie dawano mu szans, bardzo mały poziom rozpoznawalności na starcie, ale szybko ta popularność jego rośnie, no ale ciągle różnica jest bardzo duża. Zanim przeanalizujemy sobie tych dwóch kandydatów, to chcę cię zapytać o to, czy jest przestrzeń do pojawienia się jeszcze kogoś nowego? Znamy tę historię, w wyborach pojawiali się często trzeci kandydaci, którzy byli takimi czarnymi koniami, którzy namieszali w wyborach. Żaden z nich nigdy nie wszedł do drugiej tury. Czy teraz twoim zdaniem jest do tego przestrzeń?
Znaczy to jest bardzo ciekawe, bo ja rozumiem, że trochę mnie tutaj wypuszczasz, bo ja od dłuższego czasu mówię o tym, że w tych wyborach ten kandydat trzeci mógłby rzeczywiście namieszać i biorąc pod uwagę czas od momentu, kiedy zdecydowaliśmy się, że będziemy wybierać prezydenta w wyborach bezpośrednich, to jest ten moment, kiedy ten trzeci kandydat rzeczywiście miałby szansę, i to taką realną, a nie tylko niezerową, jak to się ładnie mówi, wejść do drugiej tury. Natomiast, no i w tej drugiej turze właściwie też nie byłby pozbawiony szans na to, żeby wygrać. A Natomiast dlaczego teraz, przecież te próby były, pojawiali się, tak? Nawet Paweł Kukiz odniósł sukces, uzyskując tam około 20% i de facto pomagając Andrzejowi Dudzie wtedy. Ale dlaczego teraz uważasz, że ten trzeci kandydat ma większe szanse niż kiedyś niż w przeszłości? no to musielibyśmy przeanalizować pozycje dwóch głównych kandydatów, którzy ze sobą rywalizują, czyli Mhm. Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, którzy wydają się wcale nie tak silni, żeby powstrzymać tego trzeciego. To znaczy suma głosów, którą dysponują Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, czyli to, w jaki sposób oni korzystają z organizującej wyobraźnię polityczną i rynek polityczny polaryzację, jest na tyle, z jednej strony oczywiście jest duża, ale z drugiej strony jest na tyle mała, że zostawia tego miejsca dla trzeciego kandydata być może tyle, że on nie musi odnieść wielkiego zwycięstwa w pierwszej turze, tak? Ale że on ma szansę uzyskać drugi wynik, który będzie go premiował do tego ostatecznego starcia. A bierze się Powiedziałeś, to że z tego, że te polaryzacyjne siły zabierają tyle miejsca, że niby dużo, ale mało. Co to znaczy? to znaczy, zmierzam do tego, że dzisiaj to, co nazywają złośliwi popisem, co politolodzy trochę grzeczniej nazywają duopolem, jest relatywnie słaby. To znaczy organizuje wciąż większość rynku politycznego, rynku wyborczego, natomiast ten udział popisów w ogólnej liczbie wyborców jest na tyle mały, że pozostawia wystarczająco dużo miejsca pomiędzy tymi dwoma wielkimi blokami, żeby mógł się pojawić ktoś trzeci. Tylko, że Ale mówimy oczywiście, czy tego miejsca jest więcej niż w przeszłości? wydaje się, że tego miejsca jest dzisiaj więcej niż w przeszłości. Wydaje się, że z jednej strony osłabiony, no wciąż jeszcze wspomnieniem swoich rządów PiS nie jest w stanie wyjść powyżej jakby pewnych notowań. Koalicja Obywatelska, która jest najsilniejszym z ugrupowań aktualnej większości rządowej, właściwie przez te problemy, które ją dotykają ze względu na rządzenie, realizację obietnic, realizację przede wszystkim wymagań, jakie postawili przed Koalicją Obywatelską wyborcy, też nie jest w stanie wyjść powyżej pewnego progu. Bo zazwyczaj jest tak, że, może inaczej, duopol działa wtedy, kiedy organizuje mniej więcej 70% rynku wyborczego. I wtedy działa świetnie, wtedy właściwie rozdają karty obydwie partie. Bo tego miejsca na środku zostaje na tyle mało, że nawet jak ktoś tam się w miarę obiecujący urodzi, to jego poparcie, czy to w wyborach takich, czy to poparcie dla Nowego Ruchu, czy poparcie dla jakiegoś pojedynczego kandydata, jeśli mówimy na przykład na wyborach prezydenckich, jest zbyt małe, żeby on mógł myśleć o zbliżeniu się do tego drugiego miejsca. Bo dopiero zajęcie drugiego miejsca, czyli jakby wypchnięcie jednego z elementów tego duopolu, daje możliwość no jakby zmiany trochę organizacji sporów w polskiej polityce. Chyba najbliżej tego był Szymon Hołownia
zarówno w wyborach prezydenckich, ale jeszcze zanim została zmieniona przepraszam bardzo, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, i potem następnie do momentu, kiedy Donald Tusk powrócił do polskiej polityki, żeby ratować Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską. To był ten moment, kiedy rzeczywiście Szymon Hołownia był drugi i on miał szansę zmienić polską politykę i ten podział, polskiej polityki pewnie by nie zmienił, tak? Ale na pewno to, w jaki sposób jest zorganizowany spór polityczny i między kim jest zorganizowany, miał szansę to zmienić. No, jedni mówią, nie dźwignął ciężaru tego zadania, ale też z drugiej strony myślę, że uwarunkowania, które napotkał, nie były zbyt sprzyjające, bo te uwarunkowania to po pierwsze długi czas między wyborami prezydenckimi a wyborami parlamentarnymi raz, a dwa, no powrót Donalda Tuska, który wspólnie razem z Jarosławem Kaczyńskim od 20 lat skutecznie organizują naszą wyobraźnię i myślenie o podziale, który stanowi ten silnik polityki. I co ważniejsze, to w tej polskiej polityce dużo ważniejsze niż firmy takie jak Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy PiS, są właśnie te dwie osobowości, bo to te dwie jednostki organizują ten spór, czy wokół nich organizuje się ten spór, a te dwie firmy, które za nimi stoją, są trochę takimi biurami prezydialnymi, które ich w tej politycznej walce wspierają. A gdybyś miał określić procentowo, nie wiem, czy jesteś w stanie określić procentowo, ile jest tej przestrzeni dla tej trzeciej siły, czy dla trzeciego kandydata dzisiaj? No bo powiedziałeś, że przez ostatnie 20 lat, tak, nasza wyobraźnia jest zajmowana przez ten duopol i rzeczywiście zawsze i te dwie partie są na czele i kandydaci tych dwóch partii są na czele, ale powiedziałeś, że teraz są mniej na czele niż były do tej pory, także zostawiają więcej przestrzeni dla kogoś, jeśli taki ktoś by się pojawił. Ile tej przestrzeni jest? Dzisiaj, bo rozmawiamy o tym, co się dzieje dzisiaj, bo wraz z postępem kampanii wyborczej, zaostrzaniem się sporu, tego miejsca będzie coraz mniej. Natomiast dzisiaj ta przestrzeń, która jest do zagospodarowania, no sięga 40%. To nie znaczy, że jeśli ktoś przyjdzie, ugrupowanie, nie wiem, zespół ludzi albo pojedyncza charyzmatyczna jednostka charyzmatyczna, to ona całe te 40% jest w stanie zagospodarować? Oczywiście, że nie. Natomiast sporą część z tych 40% jest w stanie po nią sięgnąć jako po swoją bazę do tego, żeby w kampanii wyborczej zawalczyć o drugie miejsce. Jeżeli spojrzymy sobie na to, jak w przeszłości wyglądała jakby organizacja tego wolnego miejsca, to możemy powiedzieć, że mamy takie 10-11% maksymalnie elektoratu, który szuka tych nowości, tych takich rewelacji sezonu, jeśli chodzi o kandydatów czy ugrupowania, no bo to jest takie poparcie, jakie zyskał chociażby ruch Palikota, plus minus takie, Nowoczesna dostała trochę mniej, no ale ocierała się jeszcze w trakcie kampanii o też tę wartość poparcia. To są ci ludzie, którzy jakby szukają czegoś nowego, czegoś takiego błyszczącego, fajnego, świeżego, niespecjalnie się przejmując zawartością taką, nie wiem, ideową czy programową tego ruchu, czy też tego kandydata, ale to nie wszystko, bo my jednak mimo to jest jeszcze dodatkowo grupa ludzi, którzy są rozczarowani, którzy szukają dzisiaj dosyć świadomie też trochę rozszczelnienia tego systemu. Co to znaczy? To znaczy, że do wzięcia jest jakaś część osób, która dzisiaj łaskawym okiem patrzy na Konfederację, jest do wzięcia, a ten elektorat, który jeszcze wciąż przy sobie trzyma Szymon Hołownia i Trzecia Droga. I myślę, że razem na dzień dobry to się może składać na plus minus 20%, czyli mniej więcej na taki wynik, jaki uzyskał
Paweł Kukiz. No dobrze, no ale Paweł Kukiz do drugiej tury nie wszedł, bo Andrzej Duda miał 30 kilka, Bronisław Komorowski miał 30 parę, razem właściwie mieli prawie 70%. Tyle tylko, że ja mam wrażenie, że dzisiaj, szczególnie w pierwszej turze, no bo o niej rozmawiamy, poparcie kandydatów jednego i drugiego, czyli Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, w zasadzie jest chyba jeszcze trochę niższe niż ten wynik, który by domykał możliwości rozszczelnienia systemu. Czy jest coś takiego, co wisi w powietrzu, jakieś takie społeczne oczekiwanie, na przykład, nie wiem, no prorozwojowe, tak? Był ten ruch, nie wiem, znaczy jest ten ruch, tak, dla CPK, tak? Jest takie marzenie tam o budowie nowych elektrowni, Wielkiej Polski, rozwoju, czy jest coś takiego jak elektorat rozwojowy? Ja wiem, że sporo się mówi o tym, że mamy taki elektorat prorozwojowy, który jest bardzo skupiony na tym, żeby budować infrastrukturę, żebyśmy make Poland great again, bo to jest ten trochę message. Bez again, tak? Make Poland great, bo jeszcze No again, nigdy nie było again. tak wielka. No jak to nie? Jak to nie? Tu Jagiellonowie trzęśli całą tą, bo my się odwołujemy historycznie jednak do tych czasów. Złoty wiek jest teraz, a ma być jeszcze lepiej. Tylko pytanie, czy to pobudza wyobraźnię Polaków dzisiaj? Tak, tylko że to wcale nie jest opowieść o prorozwojowej polityce, bo to, co dzisiaj napędza oczekiwania, to wcale nie jest prorozwojowość, czy te wielkie projekty rozumiane jako no, taki podstawowy postulat, tylko obawa o to, że nasz wzrost zahamuje. A te wielkie projekty są swego rodzaju obietnicą, że ten wzrost zostanie podtrzymany, że my będziemy cały czas tak szybko się rozwijać, jak średnio przez ostatnie 30 lat. Więc jeśli ktoś mówi o budowie wielkiego lotniska, to właściwie mówi do swoich wyborców: słuchajcie, ja wam obiecuję, że my nie zejdziemy z tej ścieżki wzrostu, że będziemy mieli wielkie lotniska, że będziemy mieli wspaniałe koleje, że będziecie jeździć tutaj polskim TGV i nie tylko między głównymi miastami, ale tych połączeń będzie znacznie więcej i że Polska nie zrezygnuje znaczy nie osiądzie na laurach. Że najpierw dogonimy najpierw już prawie dogoniliśmy tą Hiszpanię, za chwilę dogonimy Francuzów, Niemców i ten pociąg naszego rozwoju się absolutnie nie zamierza zatrzymywać. I to jest opowieść ta prorozwojowa, która właściwie nie jest do końca o tych konkretnych rozwiązaniach, tylko jest opowieścią o tym, że chcemy się stale bogacić. I ona nie rezonowałaby tak bardzo, gdyby nie to, że w trakcie COVID-u i potem po wojnie, po wybuchu wojny na Ukrainie, znaczy mówiąc wprost, po tym jak Rosjanie napadli na Ukrainę, tak, żebyśmy też odpowiednio sobie tutaj wording ustawili do opisu tych zdarzeń, pojawiła się wątpliwość, czy my jesteśmy w stanie na tej ścieżce pozostać, bo trochę się nam ten silnik przytkał. Więc to są obawy o nasze bezpieczeństwo, właściwie ekonomiczne. I jak rozmawiamy o bezpieczeństwie ekonomicznym i podajemy przykład tych lotnisk, to nie sposób uciec od na przykład takich kwestii jak energia atomowa. Energia atomowa jest nie tutaj, kraj tej wielkości musi mieć elektrownię atomową. Nie, to jest opowieść o taniej energii, która jest dla nas ścieżką do szybszego rozwoju i jednocześnie, co jest jeszcze ważniejsze, a jest na końcu tego procesu, do szybszego bogacenia się, tak? Żebyśmy my tę obietnicę nieustannej prosperity, ale tej naszej indywidualnej, naszych gospodarstw domowych, a nie tam tylko, nie wiem, polskich czeboli, czy tam polskich czempionów biznesu, żeby to było wciąż tą obietnicą, która jest realizowana, bo uwaga, mniej więcej do 2019-2020 roku to się działo i to w takim tempie, jak chyba jeszcze nigdy. Przypadło to na rządy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż też trzeba być uczciwym, że to nie tylko i wyłącznie polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale w zasadzie wielu poprzednich rządów doprowadziła do tego, że znaleźliśmy się w takim punkcie, w którym mogliśmy tak z kopyta w tej drugiej dekadzie XXI wieku ruszyć. Ja bym powiedział, że to jednak przede wszystkim przedsiębiorczość obywateli,
sami przedsiębiorcy, firmy inwestujące, zapał nas do tego doprowadziły, a mniej politycy, ale to sorry, mój Poczekaj, to wiesz co, wtręt. to nie, to pominąłeś jeszcze jedną rzecz, bo cała ta Plus oczywiście Unia i Nie, ale okoliczności. to poczekaj, bo pomijamy jedną bardzo ważną rzecz. To jest taka trochę przedsiębiorczo-centryczność, że gdyby nie ci przedsiębiorcy, gdyby Nie tam mówię nie politycy, przedsiębiorczość Polaków, wszystkich. Nie mówię ci ale największych 100 przedsiębiorców. Nie, poczekaj, bo pomijamy jeden bardzo istotny aspekt. Gdyby nie pracowitość i wiara, wcale nie tylko przedsiębiorców, bo oddajmy też ale też tych ludzi, którzy nie są przedsiębiorcami, tylko są pracownikami. Ale Gdyby nie tak, to, ja że się to było zgadzam. nasze wspólne marzenie, które bardzo konsekwentnie postanowiliśmy realizować, zacisnęliśmy zęby, zacisnęliśmy pas, wszyscy, to z pewnością nie bylibyśmy w tym miejscu. Także udział w tym sukcesie mają z jednej strony ci z listy 100 najbogatszych Polaków w Polsce, ci, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i ci, którzy w tych dwóch pierwszych grupach, czy dla tych dwóch pierwszych grup pracują, bo to jest team effort. Ale Effort słuchaj, całego absolutnie społeczeństwa. tak, ja się z tym zgadzam. Ja mówię o duchu przedsiębiorczości Polaków. Tak? Przedsiębiorca to nie tylko ten, który ma firmę, ale też ten, który po prostu ciężko pracuje i kreatywnie myśli. Nie? A Polacy myśmy Albo w tym ciężko pracuje po prostu, tylko. Tak. byli całkiem nieźle. No ale wiadomo, że ci, którzy są kreatywni, jakby bardziej popychają tę maszynę do przodu. Ale bez tych, którzy sumiennie to realizują. Oczywiście. Nawet bez jakichś wielkich innowacji, bo to wiesz, ten wózek, żeby popchnąć dobrze, to niepotrzebni są tylko ci sami kreatywni, bo jakbyśmy mieli całe społeczeństwo, które by siedziało na fotelu i wymyślało, jak zrobić nowy biznes, to daleko byśmy nie dojechali. Potrzebni są ci, którzy sumiennie, dzień w dzień, taką nawet czasem prostą pracą pchają ten wózek i bez których ten cały sukces nie byłby możliwy, a my często ich nie zauważamy. Często mówimy, to wiecie, to przedsiębiorcy sól tej ziemi. Tak, to prawda, ale ci przedsiębiorczy ludzie, bez tych, którzy sumiennie dzień w dzień ciężko pracują i nawet niespecjalnie mają jakieś innowacyjne podejście, to bez nich ten wózek by daleko nie pojechał. Ale to tylko taka, wiesz... Zgadzam się, bez polityków natomiast by pojechał całkiem nieźle. Bez polityków bardzo twórczo ingerujących w aparat sprawiedliwości, w system podatkowy i mieszających w tym kotle nieustannie, nie zawsze po to, żeby to się lepiej gotowało. Ale nie o tym mamy głównie mówić, chociaż to oczywiście jest związane z tematem naszej rozmowy. Czego dzisiaj Polacy najbardziej oczekują, czego się najbardziej obawiają? Czy to, o czym mówimy, to jest też obawa mówisz o bezpieczeństwie, czy to jest obawa przed tym, że Rosjanie nas zaatakują bezpośrednio, pośrednio, jakoś tam? Czy to jest obawa przed wojną, a ten wątek się przecież pojawia w publicznym dyskursie bez przerwy? Czy to jest obawa przed tym, że masło będzie po 15, a benzyna tam po ileś? Czy 5,19. Czy to jest taka silna wiara w to, że za chwilę może będzie po 15, ale ja bym chciał zarabiać nie 8, tylko 15 tysięcy, czy 30, czy więcej. I jakby co dzisiaj ludzi najbardziej, co pobudza ich wyobraźnię w tę stronę pozytywną i negatywną? Wiesz co, właściwie sobie trochę się po poprzedniej naszej części rozmowy trochę się po tym prześlizgnęliśmy, to znaczy to oczekiwanie dzisiaj związane z ogólnym poczuciem utraty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa rozumianego nie tylko jako bezpieczeństwo takie twarde, nie wiem, militarne, ale także tego bezpieczeństwa ekonomicznego, to dzisiaj jest podstawowy czynnik, który wpływa na nasze emocje. I to jest taka rzecz, która akurat nie czyni Polaków specjalnie wyjątkowymi, bo to jest taka emocja, którą my właściwie współdzielimy z większością Europy, współdzielimy z Amerykanami, Kanadyjczykami i myślę, że jakbyśmy sięgnęli dalej, to też w jakimś stopniu z obywatelami Południowej Korei czy Japonii.
Mamy wrażenie, że to, co zresztą my widzieliśmy w naszych badaniach, a co potwierdzają moje rozmowy z tymi, którzy badają także inne społeczeństwa, że świat się zmienia, ale nie zmienia się tak, że się robi nowoczesny. Nie, nie. Że porządek hegemonii w świecie, znaczy od razu powiedzmy sobie, że ludzie nie używają takich słów, tak? A ja się tutaj odwołuję trochę do wywiadu, którego udzielił Andrzej Leder w Polityce i z którym ja bardzo głęboko się zgadzam, jeśli chodzi o to, jaką diagnozę tam pan Leder stawia, a mianowicie, że zmiany w zakresie tego, kto jest i w jakim stopniu liderem na świecie, czyli w jakimś stopniu, gdzie Europa i Stany Zjednoczone, które no, przez długi czas były dominujące, jeśli chodzi o globalną gospodarkę, o globalny podział sił, gdzieś zaczynają tracić tę pozycję i powstają nowi hegemonii. To się wiąże nie tylko i wyłącznie z tym, że ktoś buduje lotniskowca albo ktoś ma, nie wiem, kilkumilionową armię. To się bierze przede wszystkim z przemianami ekonomicznymi. To znaczy, jeżeli robotnik w Pensylwanii jest sfrustrowany, to nie dlatego, że Harris jest lewaczką, jak mówi Donald Trump, tylko dlatego, że jego miejsca pracy, i jego kolegów wyjechały w inną część świata. Dlatego, że ośrodek, ten ciężar, środek ciężkości przesunął się w inne miejsce. To, że kiedy myśląc o Zielonym Ładzie zapomnieliśmy o tym, że ktoś już był na te przemiany wcześniej przygotowany i miejsca pracy, produkcję samochodów elektrycznych, produkcję fotowoltaiki mamy właściwie w Chinach. I to nie chodzi, że ja krytykuję transformację energetyczną. Tak? To jest zupełnie na boku. Ja mówię o tym, że mamy bardzo konkretny proces, który ma określone skutki, ma określone konsekwencje. To przebiegunowanie świata Polacy w naszych badaniach odbierają jako, słuchajcie, nadchodzi fundamentalna zmiana. My nie jesteśmy w stanie jej opisać, ale my ją czujemy. My ją czujemy poprzez te wszystkie wojny, które wybuchają, a one wybuchają w dużej mierze właśnie na skutek tych przesunięć płyt tektonicznych, płyt geopolitycznych. I na końcu jesteśmy my i nasze poczucie bezpieczeństwa, bo my nie po to czekaliśmy i byliśmy gnieceni przez 45 lat komunizmu, żeby teraz, po 30 latach ciężkiej roboty, o której mówiliśmy, tak, wysiłku całego społeczeństwa, żeby ktoś nam powiedział, słuchajcie, trochę się spóźniliście na ten pociąg, no bo teraz to świat będzie wyglądał inaczej. I ta emocja, bo ten trochę przydługi wstęp, czy to jakaś taki naprawdę big picture duży, no, nie będący zaczepiony wprost w badaniach, a jednak jest zaczepiony w badaniach, bo tak jak mówię, Polacy to podskórnie wyczuwają. Wyczuwają to patrząc, jak zmienia się polska gospodarka, że na przykład, nie wiem, do Indii wyjeżdża część naszych miejsc pracy. To nie jest tak, że ludzie tego nie widzą. Widzą to. Być może nie są w stanie opisać tego procesu jako całości, ale wycinkowo to widzą i to zagrożenie odczuwają. A jest to poczucie zagrożenia, czyli utrata poczucia bezpieczeństwa, przede wszystkim ekonomicznego. Dlatego ta prorozwojowa agenda jest dla nas tak atrakcyjna. Dlatego boli nas i boimy się wojny na Ukrainie. Jeśli mówimy o wojnie na Ukrainie i zagrożenie, które płynie od strony tego rosyjskiego niedźwiedzia, który może tu przyleść, to nie jest zagrożenie, nie jest poczucie, że my ich nie jesteśmy w stanie pokonać. No, nieraz nam się już udawało, tak? Więc nie mamy takich obaw, że oni nas podbiją i będziemy znowu pod ruskim butem siedzieć, tylko raczej jest to obawa o to, że tak jak to zwykle w przeszłości bywało, przyjdą, zniszczą i właściwie unieważnią nasze 30 lat zaciskania pracy, 30 lat innowacyjności, 30 lat przedsiębiorczości i znowu, jak to w historii co chwila bywało, będziemy musieli zaczynać od nowa. To jaki wobec tego w wyobraźni Polaków, nas dzisiaj, powinien być prezydent? Bo o tym mówimy. Jakie on powinien mieć cechy? Czy jakie, ja wiem, że w badaniach się to porównuje tam do zwierząt, jakichś postaci, czy urządzeń. Jakby, jakie cechy powinien mieć ten prezydent? Bo to
to nam pozwoli zbliżyć się do zgadywania, kto bardziej by do tego obrazka pasował, tak? Czy Rafał Trzaskowski, czy Karol Nawrocki, czy Szymon Hołownia, czy ktoś inny jeszcze, czy ktoś ten trzeci, czy czwarty. Ja posłużę się jedną metaforą, no bo omawianie wszystkich tutaj elementów to trochę by nam zajęło, a chodzi o to, żeby naszych widzów czy słuchaczy zamęczyć takimi opisami. Porównanie, które się pojawiało bardzo często i bo my dokładnie takie same badania, jak prowadziliśmy 5 lat temu, czyli podczas tych wyborów, kiedy najpierw Małgorzata Kidawa-Błońska startowała, potem Rafał Trzaskowski i wtedy tego elementu nie było, dzisiaj on jest bardzo silny. To znaczy, kiedy porównujemy sobie, kiedy szukamy metafory prezydenta jako czegoś, czy to będzie zwierzę, czy to będzie, nie wiem, proces, czy to będzie chociażby środek transportu, to w ramach tego środka transportu pojawiła się bardzo ciekawa metafora, a mianowicie tego, że prezydent jest lokomotywą. Ale nie taką ciuchcią Elektryczną, malutką. czy taką nowoczesnym TGV, czy takim... Inaczej. Jest przede wszystkim lokomotywą. No bo wiesz, TGV to jest taki kompaktowa konstrukcja, gdzie ta lokomotywa to tak w zasadzie nie bardzo wiadomo, czy ona Nie jest, widać czy jej jej, nie ma. tak. To jest wielka lokomotywa, taka, jakiej używa Silna. się, wielka, duża przede wszystkim, potężna. Taka, do której jak podczepisz nawet duży skład, do którego podczepisz skład pierwsza, druga, trzecia klasa, trzeciej oczywiście nie ma w Polsce, no ale społecznie to trochę tak się to dzieli. Jeszcze podczepisz wars i jeszcze podczepisz parę wagonów Towarowych. z cargo, to ona w ogóle nawet się nie spoci ciągnąc to. Z drugiej strony jej Jest siła, moc oczekiwanie, i żeby potęga. prezydent był taki właśnie? Tak. On ma dzisiaj pociągnąć cały ten pociąg, któremu na imię Polska. Musi być w związku z tym silny, musi być potężny, musi być zdecydowany, bo musi gwarantować zarówno bezpieczeństwo takie fizyczne, że jak patrzymy na tego faceta, a dzisiaj to wciąż jednak bardziej jest facet niż kobieta, to patrząc na tego kandydata mówimy tak, jak ja się za nim schowam, to wiem, że będę bezpieczny. Ale z drugiej strony wiem również, że jak podczepimy do niego ten pociąg Polska, to on go pociągnie. On nie ma rozwiązywać, lokomotywa nie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w wagonach. Ona zajmuje się tym, żeby ten pociąg jechał do stacji Rozwój, albo inaczej, do stacji Prosperity, do stacji Bogactwo, do stacji Dobrobyt. Czyli on nie tylko musi być silny, mieć w sobie tyle energii, żeby pociągnąć to wszystko, ale też musi wiedzieć, w którym kierunku jechać, jak rozumiem, że to jest też ważne. Znaczy, że czy sama siła wystarczy, czy on jeszcze musi być tym symbolem, czy osoby, która rozumie, w którym kierunku ten pociąg ma pędzić? To znaczy, jeśli mielibyśmy wybrać tą lokomotywę, to ona w sposób dorozumiany jedzie w kierunku na stację Rozwój albo na stację Dobrobyt. Bo pociągu w drugą stronę to w ogóle nie ma, choćby był największy, najładniejszy, najszybszy, najbardziej nowoczesny, absolutnie go nie wybierzemy. Natomiast, bo rozumiem, o co mnie pytasz mnie o to, czy oprócz tego, że lokomotywa ma być duża i potężna, to czy ma mieć inteligentnego maszynistę. Tak. Ale ten maszynista to jest trochę druga sprawa, bo dzisiaj ten prezydent, ludzie są też świadomi trochę tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system polityczny. I jeżeli mielibyśmy te role w tym pociągu podzielić, to maszynistą, konduktorami, całym tym takim zespołem ludzi, którzy opiekują się pasażerami, raczej będzie rząd. No bo oni organizują życie w tych wagonach. Oni sprawdzają, żeby się tam te wagony cargo nie odczepiły, a w Warsie było ok, tak? W sensie, żeby jedzenie było dobre i tak dalej, żeby pasażerowie mieli komfort. Ale rolą lokomotywy nie są te rzeczy. Rolą lokomotywy jest to, żeby pilnować, żebyśmy
na drodze do tego rozwoju się nie zatrzymywali, a jak są jakieś przeszkody, tak jak kiedyś stare lokomotywy miały taki pług z przodu i on służył do między innymi takich mniejszych przeszkód pokonywania, tak? To tutaj mamy lokomotywę, która ma nie tylko taki pług na małe przeszkody, ewentualnie na jakieś zaspy śnieżne, tylko która jest tak wyposażona, że nawet duże przeszkody jest w stanie pokonać. To myślę, że społeczeństwo ma dosyć niezłą intuicję, nie? I rozumienie tego naszego systemu politycznego. No dobrze, to przyłóżmy teraz ten archetyp tej lokomotywy do ludzi, którzy są. Czy tą lokomotywą może być Rafał Trzaskowski, czy Karol Nawrocki, silny, czy może Szymon Hołownia, czy może ktoś, kto stoi za nimi. No bo Magdalena Biejat, jak z tego mówisz, chyba nie ma ograniczone szanse, jeśli jest tak, że Polacy uważają, że to musi być facet i że musi być taki silny. No siła się kojarzy bardziej z mężczyzną niż z kobietą. No to akurat nie do końca, natomiast ten wniosek, że to musi być facet, raczej wynika z kwestii zagrożeń zewnętrznych, z funkcji, jaką prezydent pełni jako zwierzchnik sił zbrojnych i że nam właściwie tak ten wzorzec kulturowy podpowiada, że to musi być facet. No dobra, ale to jest jakby jedna który... rzecz. Ale dobrze, przejdźmy do tego, kto pasuje. I to w zasadzie odpowiedź jest dosyć prosta, no bo Polacy przechadzają się po tej lokomotywowni, w której stoją te różne lokomotywy i mówią, o kurczę, żadna nie pasuje. No właśnie. To znaczy, że nie ma idealnej lokomotywy dzisiaj. A kampania jest takim procesem, w której zespoły obsługujące poszczególne lokomotywy będą starały się je tak rozwinąć, żeby były możliwie blisko tego wzorca, który jest potrzebny, ale na tym etapie, tu i teraz, dzisiaj, to mamy właściwie takie lokomotywy od kolejki wąskotorowej. To są takie fajne, zgrabne, bardzo ładne maszyny, ale które służą do przewożenia takich małych wagoników, no jak to na wąskotorówce. I jesteśmy dzisiaj w procesie rozwijania tych lokomotyw przez sztaby wyborcze, ale skoro jesteśmy w procesie, to znaczy, że to się jeszcze nie wydarzyło. To znaczy żadna z tych postaci dzisiaj nie specjalnie się mieści. To nie znaczy, że nikt nie uważa, że oni się nie mieszczą, tak? Ale mówimy o takiej grupie, która da zwycięstwo na końcu komuś. Czyli więcej, uważasz... Jeżeli się okaże oczywiście, że żadna z nich nie będzie pasować, to i tak wybierzemy tę taką lokomotywkę wąskotorową, która będzie dawała nam największą szansę, tak? A w drugiej turze to już w ogóle inne rzeczy o tym zdecydują. Pewnie kwestie gustów politycznych, pewnie jakieś negatywne nastawienia, no te wszystkie rzeczy będą grały. Na pewno też jest tak, że konsumujemy tych kandydatów przede wszystkim patrząc na nich. Nawet jeszcze nie słuchając, na pewno jeszcze nie słysząc tego, co oni mówią. No i jak sobie tutaj byśmy porównali tą parę dwóch głównych rywali, to oni wydają się wyglądać dobrze. PiS postawił na kandydata młodszego od Rafała Trzaskowskiego i to ponad dekadę, ale paradoks polega na tym, że ten kandydat PiS-u wygląda, jakby był starszym bratem Rafała Trzaskowskiego. No ale nie jest starcem, nie? Żaden z nich nie jest, nie mamy sytuacji, mamy taki komfort, być może to nie są te lokomotywy, może to są lokomotywki, no ale to są faceci wieku 40-50, a nie 80, nie Biden, Trump, prawda, dwóch dziadków, tylko dwóch facetów w sile wieku. To prawda. Tyle tylko, że myślę, że dzisiaj byłoby oczekiwanie trochę bardziej masywnej nadbudowy tego kandydata. Co to znaczy? To znaczy, że on jest taki, ja się często posługuję przykładem takiej postaci z filmu rysunkowego, Jak wystresować smoka, gdzie ojciec głównego bohatera jest wodzem wioski Wikingów i jakbyście sobie go, drodzy widzowie, zgooglowali, to zobaczycie, on się nazywa Stoik Ważki.
to jest dzisiaj ten archetyp takiego czułego barbarzyńcy, wielkiego faceta, ale naprawdę wielkiego, naprawdę silnego, ale z drugiej strony posiadającego też swoją stronę emocjonalną i ujawniającego ją wtedy, kiedy można sobie na to pozwolić. Znaczy wtedy, kiedy jest walka, to jest walka, wtedy emocje na bok. Ale wtedy, kiedy możemy sobie pozwolić na emocjonalne podejście, no to wtedy on jest w stanie jakby pokazać, że tam jest jeszcze jakaś głębia poza wydawaniem rozkazów i jakimiś trudnymi decyzjami. No ale pewnie jest tak, jak tak na pierwszy rzut oka, że no nie wiem, Rafał Trzaskowski jest prezydentem wielkiego miasta, które świetnie się rozwija, które jest nowoczesne, pod wrażeniem którego jest każdy, kto przyjeżdża do Warszawy, więc on może się kojarzyć z tym rozwojem, tak? A z drugiej strony Karol Nawrocki, no to co do tej pory pokazał, niewiele jeszcze powiedział, ale pokazał siłę, tak? Nosi te lodówki, boks, wydaje się być takim fighterem. Nie powiedział jeszcze nic poza tym, nie? A co, twoim zdaniem oni nie pasują? To nie jest ani jeden, ani drugi. Nie, to w ogóle nie jest to w ogóle nie są te emocje. Rafał Trzaskowski byłby bardzo fajnym kandydatem, zanim się wydarzył COVID, zanim wydarzyła się wojna na Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, no to dzisiaj ludzie po pierwsze nie kupili jego jako kandydata obywatelskiego, a ponieważ pojawia się wątpliwość, że on chce nas trochę tutaj tak namówić na to, że nie jest obywatelski, a tak naprawdę jest pisowski i nikt nie ma wątpliwości w tej sprawie, nawet wyborcy PiS-u. To pojawiają się wątpliwości, czy to jest tak, że tylko w tej jednej sprawie on do nas tak mruga i próbuje nas na coś namówić, a ta wiarygodność jego jest w innych sprawach. No, w jakiś sposób ta jego startowanie jako obywatelski, ale jednak mimo wszystko bycie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości rzutuje na wiarygodność także noszenia lodówek i inne rzeczy, które on chce A ten pokazać w element kampanii. siły nie gra twoim zdaniem? Ja go w ogóle nie widzę i nie widzę go w badaniach. Znaczy to, że ja go nie widzę, to nie ma żadnego znaczenia. Ale ja nie widzę, żeby to działało w kampanii dzisiaj jeszcze. Może zagra za jakiś czas. Tak samo jak nie widzę efektu tej zmiany, którą przeprowadził Rafał Trzaskowski, gdzie on też próbuje się pokazać jako silny, jednak kompetentny w zakresie bezpieczeństwa. Znaczy ta gimnastyka, którą oni próbują wykonać, żeby tutaj wzmocnić muskulaturę swoją, na razie jeszcze nie przyniosła pożądanych efektów. Czyli uważasz, z twoich badań wynika, że gdyby pojawiła się taka lokomotywa, taki ktoś, kto symbolizuje te cechy, siłę i rozwojowość, i nastawienie prorozwojowe, ale przede wszystkim zdolność do pociągnięcia całego tego wagonu, to miałby poważne szanse wejść do drugiej tury. Uważam, że ktoś, kto jest w stanie, taki trzeci, nie będący ani Rafałem Trzaskowskim, ani Karolem Nawrockim, kto jest w stanie symbolizować, on jako kandydat, obietnicę bezpieczeństwa z jednej strony. Znaczy to będzie osoba, przy której jeżeli ja stanę, to będę czuł się bezpiecznie, tak? Bo wiem, że on mnie obroni. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że on jednocześnie przy tej całej swojej obietnicy bezpieczeństwa będzie również obietnicą tego, że on przypilnuje, żebyśmy nie zeszli ze ścieżki wzrostu. O czym jest trochę ta agenda prorozwojowa, to uważam, że taki kandydat dzisiaj wciąż i nawet jeszcze pojawiający się w styczniu miałby szansę. Natomiast moje wrażenie jest również takie, że dzisiaj istnieje pewna obawa przed znalezieniem się między tymi dwoma blokami, które nie okażą potencjalnemu zagrożeniu z zewnątrz najmniejszej litości. No, na pewno nie. Tu będzie miazga. To bez dwóch zdań. Dobrze, a czy twoim zdaniem jeszcze na koniec, znaczy nie, bo jeszcze na końcu cię zapytam kto, bo rozumiem, że masz tutaj listę nazwisk i nam wszystko wyjaśnisz. Absolutnie nie. Domyślam się, żebyś tego nie powiedział, nawet gdybyś miał, ale czy twoim zdaniem taki kandydat bez potężnego zaplecza, bez pieniędzy,
wielkich, tak, które mają partię. Znaczy, tak naprawdę cię ma jedna partia, bo druga nie ma. No ale jeszcze tam pewnie jakieś zaskórniaki ma, przynajmniej ma struktury, tak? Prawo i Sprawiedliwość może nie ma dzisiaj pieniędzy, ma ich mniej, no ale po pierwsze może je zebrać, ma zdolność, ma aparat, który może się ożywi i po prostu te pieniądze zacznie wrzucać, a po drugie ma struktury. Czy taki kandydat, który nie ma na dzień dobry wielkiej struktury i nie ma na dzień dobry wielkich pieniędzy, tym efektem świeżości, no, tą opowieścią, która odpowiada na to, o czym, na te marzenia Polaków, byłby w stanie wjechać? Chciałoby się, żeby tak było. Że wychodzi gość, który uwodzi ludzi i mówi, symbolizuje te wszystkie rzeczy, które byśmy chcieli, nawet nie mając specjalnie zasobów takich jak struktury, takich jak pieniądze, łapie ten wiatr w żagle. Ale takie rzeczy to tylko w bajkach. Jasne. Musi mieć zasoby. Czyli szanse są, ale ograniczone na to, że ktoś taki się pojawi. Nie mam pojęcia. Wiem, że jest miejsce. Bo jakby Dobra. moja robota i moja ekspertyza odnosi się raczej do tego, czy mamy taką, czy jest taka możliwość, czy jej nie ma. Ja uważam, że jest. Teraz jest pytanie, czy jest ktoś, kto jest gotów podnieść tą koronę, która leży w błocie, odczyścić i założyć ją sobie na głowę, czy kogoś takiego nie ma. Albo czy ktoś z obecnych kandydatów jest w stanie unieść tę agendę. Tak? Ja nie ukrywam, że jest mi to bliskie. Napisałem książkę na ten temat, Siła Polski. Jeśli państwo jeszcze jej nie czytaliście, to zachęcam. Gdzie właśnie mówimy o tym, rozmawiam z wieloma osobami o rozwoju Polski. Jest mi to bardzo bliskie. Jest mi kompletnie, przyznam, obojętne i nie zamierzam w tym programie agitować. Znaczy, jak wiecie, nie robię tego od początku, kiedy Układ Otwarty istnieje, za żadną partią ani kandydatem, ale agituję za rozwiązaniami, namawiam do wszystkich nas, żebyśmy wspierali rozwój, więc jeśli czy Rafał Trzaskowski, czy Nawrocki, Karol Nawrocki, czy ktokolwiek inny będzie to wspierał, to ja będę się bardzo cieszył. Aczkolwiek no, ci kandydaci pewnie nie wyglądają, więc bardzo jestem ciekaw, czy pojawi się ktoś taki. Tego nie wiemy. Ja wiem tylko, że jest miejsce i że ta korona tam się pobłyskuje. Jest trochę ubłocona, ale ona tam jest, leży, trzeba się schylić. Trzeba mieć odwagę, żeby to zrobić. No i to też nie jest tak, że zupełnie nikt nie jest w stanie się po nią schylić, ale biorąc pod uwagę różne mity i opowieści, które funkcjonują w naszej kulturze, to możemy sobie znaleźć sporo takich przykładów, kiedy po tę koronę sięga ktoś, po kim w ogóle byśmy się nie spodziewali. Czasem jest to chłopiec, czasem to jest jeszcze taki chłopiec, już nie chłopiec, a jeszcze nie mężczyzna, i że on sięga po tę koronę, odczyszcza ją z tego błota i zakłada sobie na głowę, a dzieje się to tak głównie dlatego, że miał w sobie odwagę, żeby po nią sięgnąć. A byłbyś w stanie wymienić, nie wiem, 5 nazwisk osób, które pasują do tego, których dzisiaj nie ma w polityce? Nie mam pojęcia. Znaczy, to w ogóle nie jest to w ogóle nie jest obszar mojej ekspertyzy, więc niespecjalnie bym się o to pokusił. W każdym razie jest o czym myśleć podczas świąt i przerwy świąteczno-noworocznej. Państwo możecie o tym pomyśleć. Może ci, którzy czują, że mają te cechy, sobie mogą o tym pomyśleć. My to chyba nie będziemy z Marcinem startować. A nie, Marcin, może ty masz zamiar startować? Ja? No na pewno, nie? tak, oczywiście, tak. Ja te wszystkie opowieści snuję właśnie po to, żeby w lutym wystartować. Już zbieram po cichu, mam takie listy wydrukowane w domu na drukarce podpisów, nazbieram i wystartuję. Nie wiem co prawda jeszcze za co miałbym tą kampanię zrobić, która kosztuje przecież tak naprawdę w Polsce grube miliony, no ale tak, oczywiście,
widzę tą koronę i zaraz po nią sięgam. Nie, zupełnie poważnie, to w ogóle nie jest rzecz, nad którą nawet bym się kiedykolwiek zastanawiał. Więc zostawmy to na boku. Myślę, że Tak, że to był tego są żart politycy. na koniec, ale sprawa jest bardzo, bardzo poważna i naprawdę myślę, że to jest dobry czas, żeby o tym myśleć, tak? I żebyśmy o tym porozmawiali przy stołach wigilijnych. Dokładnie. Marcinie, życzę Ci pięknych świąt. Państwu też życzę, ale będę zapewne jeszcze raz to zrobię w którymś z odcinków przed samą Wigilią, która jest już niedługo. Dzięki serdeczne. Zdrowych, Marcin. wesołych, bezpiecznych. Bezpiecznych. Dzięki serdeczne. Ja dziękuję Państwu. Oczywiście czekam na Wasze głosy. Napiszcie, czy Waszym zdaniem jest szansa na to, że gdyby pojawił się taki kandydat, to mógłby jakby rozbić tę stawkę. A może widzicie takiego kandydata? Napiszcie o tym w komentarzach. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do dyskusji. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. A jeśli uważacie, że warto, jeśli podobał Wam się ten odcinek i inne moje odcinki, rozważcie wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia.